Dzień dobry, cześć, witajcie na kanale Ignacy Wilk. Dzisiaj ponownie w temacie sztucznej inteligencji opowiem Wam o organicznych komputerach, najnowszych trendach w robotyce oraz sztucznej inteligencji, która zawitała na YouTubie oraz wielu innych przeglądarkach. Zaczynamy! Etymologia słowa komputer, pochodząca z połowy XVII wieku, oznacza ten, który liczy. Czy to jednak oznacza, że komputer musi być zrobiony z tworzyw sztucznych, takich jak plastik? Okazuje się, że nie. Zespół naukowców z Uniwersytetu ETH w Zurichu oraz Uniwersytetu w Bazylei dokonał niesamowitych odkryć. Zastosowali je w pracy nad organicznym komputerem. Produkty organiczne powinny zawierać w znaczącej części lub wyłącznie naturalne zasoby naszej ziemi. Nie mogą zawierać m.in. syntetycznych nawozów, barwników czy hormonów. Tak więc z czego jest zrobiony organiczny komputer? Korzystając z 9 różnych populacji komórek, zespół biologów syntetycznych sprawił, że zachowywały się one jak prosty obwód elektroniczny. Naukowcy wykorzystali działanie systemów cyfrowych na materii organicznej. Jest to według mnie niesamowite osiągnięcie. W ramach projektu opracowano specjalne programy genetyczne dla każdego indywidualnego typu ludzkiej komórki zaangażowanej w pracę biokomputera. Udało się zdobyć komórki zdolne do wykonywania obliczeń, takich jak dodawanie czy odejmowanie. Komórkom narzucono pewne ograniczenia, nakazano im wykonywać reakcje na tylko jeden określony przez instrukcję obliczeniową sposób. Dzięki temu komórki były w stanie wykonywać również bardziej wymagające i szczegółowe zadania. Tu jeszcze mam dla Was ciekawostkę. Mimo tego, że jest to obecnie mocno podnoszony temat, to organiczne urządzenia powstały dużo wcześniej. Przykładem może być neuronowy kalkulator opracowany przez Ditto w latach 90. XX wieku. Jak wiecie z mojego kanału, interesuję się robotyką, ale roboty, o których opowiadałem w poprzednich materiałach, pochodziły raczej z zeszłych lat, na przykład z 2016 roku, jak Sofia. Co jednak przyniesie nam robotyka w 2025 roku i czego możemy się spodziewać? Obecnie posiadamy bardzo zaawansowane roboty. Nie chodzi o te najbardziej znane ze wszystkich mediów, jak Figur 01 czy Ameka, ale innych. Roboty dzielimy bowiem na roboty przemysłowe. Są to maszyny zaprojektowane do wykonywania zadań w środowiskach przemysłowych. Często mają formę robotycznego ramienia. Takie roboty wykorzystuje się do zadań takich jak montaż, malowanie, pakowanie czy spawanie. Roboty mobilne. Są to roboty zdolne do ruchu w swoim środowisku. Mogą one poruszać się na kołach, gąsienicach, nogach lub nawet latać lub pływać. Przykładem takich robotów są roboty marsjańskie NASA, drony, roboty odkurzające czy roboty asystujące. Roboty humanoidalne. Są to roboty zaprojektowane do naśladowania wyglądu i zachowań człowieka. Często mają one 2 ręce, 2 nogi i głowę. Niektóre z nich są nawet zdolne do wykonywania złożonych zadań, takich jak chodzenie czy mówienie. Roboty zwierzęce. Są to roboty, które naśladują zwierzęta zarówno w wyglądzie, jak i zachowaniu. Przykładem takowych może być Boston Dynamics Spot, który naśladuje ruchy psa. Jeśli chcecie więcej dowiedzieć się o Spocie, to zapraszam do moich poprzednich materiałów. Nanoroboty. Są to mikroskopijne roboty zaprojektowane do pracy na bardzo małych skalach, często na poziomie cząsteczek. Spójrzmy na najnowsze wyczyny z dziedziny robotyki. Bardzo ciekawym wynalazkiem są koboty. Kobot to robotyczne ramię, które może wykonywać różne zadania. Nie jest to jakiś przełomowy wynalazek roku 25, ale zaczynają w nim być wprowadzane ciekawe zmiany. Ostatnio na przykład Meta zaprezentowała elektroniczne opuszki palców, dzięki którym roboty będą mogły czuć, albo robot firmy MRMC, który wykorzystuje koboty do produkcji filmowej. Spójrzmy teraz na inne modele. Lovot to japoński robocik, którego jedynym celem jest bycie słodkim, robotycznym przyjacielem, dzieckiem. Jak widzicie, robot wygląda jak mały pluszowy piesek. Reaguje on na ludzki dotyk i emocje, a także jest świadom otoczenia. Czyli na przykład zaczyna się niecierpliwić, gdy do domu przybywa jego pan. Czy taka jest przyszłość, że ludzie zamiast posiadania dzieci będą kupować sobie robota? Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Spójrzmy teraz na parę typowo praktycznych robotów. Tutaj zaczynamy mieć bardzo dużo opcji.
roboty sprzątające piłki golfowe, np. Cobra, roboty asystenci sklepowi, np. Tenat T7 AMR, robot strażak Termit RS3, chirurgiczny Da Vinci, robot wózek inwalidzki Exo NR, czy roboty edukacyjne, których jest tyle, że nawet ciężko je wymienić. Sporo tego, prawda? Przejdźmy jednak teraz do bardziej przyziemnej kwestii, czyli do AI na YouTubie oraz innych przeglądarkach internetowych. Sztuczna inteligencja. Znamy ją z chatbotów czy robotów, ale czy wiedzieliście, że sztuczna inteligencja zawitała na YouTubie? Na pewno spotkaliście się już z dubbingiem na tej platformie. Funkcja Allowed powoduje, że twórcy mogą wykorzystywać AI do tłumaczenia swoich filmów na różne języki. Najnowszą funkcją AI na YouTubie jest jednak Dream Screen. Jest to narzędzie umożliwiające tworzenie tła oraz scen do filmów shorts z użyciem AI na podstawie promptów, czyli komend wydawanych tekstowo przez użytkownika. AI stała się również częstym elementem przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Edge, korzystająca z Copilot AI, Opera GX, używająca Aria AI, Brave z opcją Leo AI, czy Google Chrome, udostępniający Gemini AI. Co ciekawe, mimo tego, że sztuczna inteligencja może Wam się kojarzyć z niszowym dodatkiem dla ciekawskich, to według Brain Company rynek AI, który na koniec zeszłego roku wyceniany był na $185 miliardów, może do 2020 roku osiągnąć wartość $990 miliardów. Pokazuje, że sztuczna inteligencja ma większy wpływ na świat, niż może nam się wydawać. Na dzisiaj to by było tyle. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Zapraszam także do oglądania innych filmów na kanale Ignacy Wilk związanych m.in. ze sztuczną inteligencją. I do zobaczenia, a kiedy zobaczymy.